Właśnie kupiłem to nowe Paper Mario w preorderze. Nie mogę się doczekać. Premiera już jutro. Nareszcie. Co ma znaczyć oczekiwanie na nadanie paczki? Jutro je otworzę. Cześć, tu ja Pajtek, a w tym filmie chciałbym wam opowiedzieć o moich pierwszych wrażeniach związanych z grą Paper Mario The Origami King. I pewnie gdyby nie obsługa pewnego sklepu oraz moje uzależnienie od kto to napisał? W każdym razie, to wideo trafiłoby na YouTube co najmniej dzień wcześniej. Okaże się, że wrzucę je we wrześniu pewnie. Na start chciałbym jeszcze powiedzieć, że to wideo obejmuje tylko pierwsze kilka godzin rozgrywki, a faktyczna recenzja gry znajdzie się na kanale wkrótce. Więc jeśli jesteś zainteresowany tą produkcją, a nie chciałbyś ominąć recenzji, to zapraszam cię teraz do subskrypcji mojego kanału. Gameplay nagrany kamerą wygląda nie najlepiej, a lepszego sprzętu nie mam, więc chyba nikt się nie obrazi, jeżeli... tak jest idealnie. Wracając. Paper Mario The Origami King to wydana zaledwie parę dni temu pierwsza na Switchu gra z wieloletniej serii Paper Mario. Od zwykłych Marianów różni się ona przede wszystkim tym, że tutaj fabuła ma więcej głębi niż Bowser porwał księżniczkę, Mario ratuj ją. I kurde, ja od samego początku bałem się tej gry. Serio. Gra się zaczyna sceną, w której widać jak Mario i Luigi zaproszeni przez księżniczkę Peach zmierzają do miasta Toadów na festiwal origami. I już od tego momentu gra próbuje wywołać w graczu poczucie niepokoju. Czy będę tu dramatyzował? Tak, będę. Czerwony i zielony Mario docierają do Toad Town i pierwsze co zauważają to dosłowny brak żywej duszy. No ale dobra, może wszyscy są w zamku. Zamek wewnątrz również świeci pustkami. W pewnym momencie Luigi doznaje olśnienia, że chyba przez przypadek zostawił swój wóz na miejscu dla niepełnosprawnych i zostawiając Mario pośrodku hali niepokojąco martwego zamku. Jakby ten zamek był żywy, to chyba byłoby tu więcej powodów do zmartwień. No ale dobra, zostaliśmy sami. Trzymając się zasad typowych platformówek, Mario idąc w prawą stronę dociera do głównej sali całego zamku, znanej nam z większości trójwymiarowych Marianów, w której spotykamy poskładaną Peach, która zadaje nam parę pytań i słuchajcie, bo to jest naprawdę dobre. Odpowiedz mi na to, Mario. Czy Grzybowe Królestwo nie powinno zostać rozłożone, a potem z powrotem złożone w chwale? Tak, czemu nie? A co z tymi Toadami? Czy nie powinny zostać uciszone? Na wieki? Spoko. Widzę. Ostatnie pytanie. Czy dasz się poskładać i stać się odrodzonym? Jak ja? Mamma mia. Chyba coś cię poje. Żegnaj, Mario. Wtedy to też właśnie będąc w tym dość przeciętnym lochu, spotykamy pewną bardzo ważną dla fabuły postać. Domyślacie się o kogo chodzi, prawda? Zgadliście. Oczywiście, że chodzi o tę Gumbę. Ty na pewno w to grałeś? Słyszymy głos uwięzionej między wymiarami istoty, błagającej nas o pomoc. Mario, czy to ty? Potrzebuję twojej pomocy. Ja jestem... Nie no dobra, może już lepiej odpuszczę. Albo wiecie, jakbyście chcieli, żebym zrobił osobne wideo, w którym dubbinguję papierowego Mariana, to piszcie w komentarzach. Tak serio, ten głos pochodził od sklejonej w ścianie Oliwii. I to zdaje się być jeszcze ważniejsza dla gry postać niż ta Gumba. Radzę ją sobie zapamiętać. Choć tak naprawdę trudno o niej zapomnieć, jeśli przez całą grę za nami łazi i do nas gada. Cały czas. Nie wiem, czy to tylko tak na początku gry, ale momentami miałem wrażenie, jakby to nie była gra przerywana dialogami, a dialogi przerywane grą. Czyli w skrócie Nintendo nie uczy się na własnych błędach. Tym samym mówiąc tak, w tej grze fabuły jest dużo i temu zaprzeczyć się nie da. Ogólnie to przy poznaniu Oliwii otrzymujemy naszą najbardziej podstawową broń, a mianowicie młotek. Mało to Marianowe zagranie, ale niech już będzie. Mario, wszystko dobrze? Mario... Dowiadujemy się, że ten cały festiwal origami był tylko przykrywką dla złowrogiego planu nikczemnego, jak on miał na imię. No tak. Króla Oliego. Więc ogólnie planem tego typa jest poskładanie całego Grzybowego Królestwa i zamienienie go w origami. Oli i Oliwia są rodzeństwem. Kto by pomyślał, co nie? No i to chyba tyle, co powinienem wam powiedzieć o fabule.
Kluczowymi dla gry mechanikami są m.in. wspomniany przeze mnie młotek, ramiona 1000 złożeń, możliwość wrzucania konfetti w celu załatania dziur wygryzionych przez niecne mecha gumby oraz jakkolwiek specyficzny system walki, do którego trzeba się po prostu przyzwyczaić. Polega on na tym, że mamy ustawić wrogów w odpowiedni sposób, przy czym samo w sobie sterowanie jest czymś dość dezorientującym, a następnie zaatakować ich w odpowiedni sposób, jak chociażby gdy są ustawieni w jednej linii, naskoczyć na nich lub gdy znajdują się w układzie 2x2, uderzyć młotkiem. Przemierzając świat papierowego Mario natykamy się na wiele postaci, a dookoła nas możemy spostrzec przelatujące motyle, psy, łabędzie lub też ogólnie porozrzucane kawałki papieru. To wszystko są Toady. Jeszcze czego? To jest jeden z elementów, dla których chciałem zapytać osobę, która pisała dialogi do gry, czy wszystko u niej dobrze. Bo niektóre Toady zdają się cierpieć na co najmniej depresję. Ale mniejsza o to. Przy okazji gra nam mówi, żeby sobie wyrobić nawyk robienia save'ów co jakiś czas, ale ja się pytam po co, skoro gra i tak ma system automatycznego zapisu. Serio, Nintendo? To jest pielęgnowanie paranoi w ludziach. A więc podsumowując fabułę gry, jakiś poskładany król psychol, który zapewne już w dość młodym wieku posiadał wiedzę, jak zrobić z papieru, szerzy w grzybowym królestwie kult origami, a Toady mają depresję. I tak, to jest gra dla dzieci. I chętnie bym już skończył to wideo w tym momencie, ale jeszcze nie na to pora. Gra jest przyjemna zarówno dla oka, jak i ucha. Jest kolorowo, papierowo i w ogóle owo. To było bardzo ogólne wideo przedstawiające tylko, mam nadzieję, najbardziej podstawowe mechaniki, a faktyczna recenzja zapewne pojawi się na tym kanale w przeciągu najbliższych paru tygodni. Jak nie, to możecie mnie pospieszać w komentarzach lub na Discordzie, jakby to miało coś dać. Teraz już skończyłem. Dziękuję za uwagę, żegna się z wami Pajtek.